Dzień dobry, ziomeczki i ziomale, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. 12 września, lekko po 9 rano ruszamy właśnie w trasę. Dzisiaj też około 60 km do przejechania mamy i na start jest jakaś taka mega górka, gdzie się chyba zasapiemy. Pogodę mamy piękną, nic więcej nam nie potrzeba. Troszeczkę wody sobie kupimy, coś do jedzenia i lecimy na Szczecin. Jak to mówią, nie wiem jak to po francusku by było, ale lecimy na Szczecin. Zapraszam serdecznie do oglądania. Podjechaliśmy na szybkie zakupy przed startem do Leclerca, a przy głównym wejściu znalazłem to. Jest to amerykański autobus szkolny z takim oto znakiem właśnie stop z boku. A skąd on tutaj jest? Chevrolet oczywiście to jest. Żółty jak Camaro, Bumblebee taki trochę większy z Transformersów można powiedzieć. I ten autobus jest z miejscowości Pittsburgh. Zajrzeć do środka można? Zakluczone. Nie da rady zajrzeć, ale maszyna jest. Niejednych już zawiozła do szkoły rano. Fajne. Przejechałbym się czymś takim. Bardzo dużo widziałem takich, jak byłem w Stanach i kiedyś trzeba będzie powtórzyć wyprawę do Stanów. Patrzcie, wchodzi się do autobusu. Natalia wyczaiła to. Kupowała tutaj kawę i mi powiedziała właśnie, że tutaj można wliść do środka. I to tak wygląda. To tak mają dzieci w autobusach w Stanach. Do szkoły jeżdżą. I restauracje mają jeszcze w środku. Ale fajnie, co? A tak wygląda autobus z przodu. 140 na godzinę maksymalnie, no to tą stówkę myślę, że wyciągnie takie coś. No. A w Polsce dzieci do szkoły autobusem jeżdżą na zwykłych fotelach. A tu proszę Państwa, stoliki, sztućce, szklanki. Nie no, żartuję. Autobus jest przekształcony, ale fajnie by było. Tak, żeby było właśnie w taki sposób. Wjeżdżamy do wioski o takiej nazwie. Nawet nie będę próbował tego czytać. I zatrzymamy się gdzieś zaraz na słońcu. Zrobimy sobie przerwę. A może tutaj mamy kawałek chodnika. To możemy tutaj się zatrzymać. Tak. No jak chcesz próbować, to jedziemy dalej. I jak myślisz, gdzie stajemy? Za 60 metrów. Przed kogoś domem? Czekaj, bo tu będziemy w lewo skręcać, jakieś auto jedzie. Teraz skręć w lewo. O, teraz w lewo. Za 250 metrów skręć w lewo. Malutkie miasteczko. Bonjour. Pani z przemytem. Pani z psem przechodziła akurat. Ale fajny taki pieseł. Dziękuję, kochanie, za znalezienie miejscówki. Jest jakiś pomnik. Nie wiadomo ogólnie co to jest. Ale data jest 1940, także czasy wojenne. Dobra. A tu z łusek chyba zrobione te słupki są. Jakieś mini działka takie. No dobra, idziemy na ławeczkę. Zjemy coś. Najpierw przed jedzeniem wspomaganie witaminowe RG+. A jest minus? Nie ma. Tylko plusy. Tylko plusy same są. Dokładnie. I tradycyjnie zmienimy kolor czary mary. I już jest czerwony. Jaki to kolor jest? To jest taki bordeaux, bym powiedziała. Bordeaux. Wiśniowy. Po francusku. Bordeaux. To co? Zapraszam na ławeczkę. Aha. A jeszcze wyciągnę przekąskę z torby. Już francuski mu się załączył. No pewnie. Ty A wyciągniesz. co mamy na przekąskę A nie. tamtym razem? No No to dobra, to ja wyciągnę. To teraz weźmiemy sobie oto. I tutaj są jakieś rodzynki. Euro 75 za 2 sztuki. To idziemy na ławeczkę.
To jest niesamowite, muszę o tym powiedzieć. Słuchajcie, jak Natalia kupowała kawę, dostała takie ciastka i zostało tylko coś takiego. Co to w ogóle jest? Nie wiem, spróbuj. No to otwieram to. A to największy to jest cukier. Po co mi cukier teraz? Zaraz tutaj gdzieś się wyrzuci. Tam jest śmietnik poza tym. O, tam jest. Za karę, że zgubiłaś moje ciastko, które dostałem do kawy, bo dałem Natalii na przechowanie, a nie zamkła tutaj zamka, który by ocalił moje ciastko. To za karę wyrzucisz cukier do kosza. I przyszła pora teraz na to, żeby spróbować. To ma jakąś marmoladę jeszcze w środku? Nie wiem, co jest. Chyba ja. Budyń. To jest budyń tutaj. Budyń i rodzynki. Bardzo dobra kombinacja. Jeszcze przydałaby się ciepła herbata do tego, nie? Jak znajdziemy jakąś miejscówkę, to już będzie po jabłkach. Ale i tak z chęcią byśmy się napili takiej ciepłej właśnie herbaty. Ale na razie trzeba się zadowolić takim tutaj oto ciachem. A jest bardzo dobre, naprawdę pyszne. Francja z tego słynie. Merci. Patrzcie, pani zauważyła, że się zatrzymaliśmy i przyniosła nam kawę tutaj. Je reviendrai après. Prenez Ah, votre petit déjeuner. Messi, Messi. Ale jaja. To ja tutaj opowiadam o herbacie do tego ciacha, a pani nas przykukała tutaj i przyniosła nam kawy, bo mówi, że zimno. Dziękujemy pani, mamy do ciacha teraz kawę. Co ty powiesz na to? Powiedziałeś, że chcesz herbatkę, dostałeś kawę. No właśnie. Życzenia się spełniają, tylko troszeczkę inaczej, ale kawa super, da nam energii. Na głos je mówić. Dokładnie. A więc tak to działa, moi drodzy. Jeżeli mamy jakieś życzenia, wypowiadajmy je na głos, jak to powiedziała Natalia. I zdróweczko, łyk kawy przy takiej chłodnej pogodzie. Bo ile było stopni rano? 6? Mówiłaś? No, a teraz jest 10 maksymalnie chyba. Muszę przyznać, że dobra, mocna kawa, naprawdę. O, tego nam było trzeba. Po 30 kilometrach następuje przerwa w takiej oto miejscówce. Jesteśmy na wjeździe do miejscowości Saint-Dizier. To akurat w miarę łatwo powiedzieć, także mogę to zrobić. O, śmietnik wiszący na drzewie. A teraz nadejszła ta wykopomna chwila, kiedy musisz mi pomóc otworzyć. No dobra, pomogę. Kiedy trzeba spróbować tego oto sera, którego zakupiłem w Leclercu. Aż przypomniało mi się Alo Alo, taki serial. I tam był właśnie Leclerc w okularach, który się ciągle gdzieś przebierał i myślał, że go ludzie nie rozpoznają. Proszę, rozpakowuj. Ser? To nie jest w całości? No, nie. Myślałem, że on jest w takich małych kawałeczkach. Chyba nie. Chyba nie. To nie wiem, tylko chcesz Dobra. rozbierać. Nie, no to wezmę ten. Trzeba go pokroić. Pokroisz czy palcem łamie? Rób jak chcesz. Tak go wezmę, o. No i testujemy. Z bułką oczywiście. No i zajadamy najpierw gryz bagiety tradycyjnie. I zagryzamy to tym serem. Od razu wchodzi cały kawałek. Tym, naprawdę dobry. Taki kremowy mega. Polish Mentrawel poleca. Jeszcze sobie kawałek wezmę. Dawaj go tu. A nie masz Jest dobry. Co? Nie masz noży na wierzchu gdzieś? No tak na wierzchu to nie, ale jesteśmy w terenie. O matko. To tak po prostu terenowa. O. I buła. Smacznego, smacznej kolacji.
bo to oczywiście wchodzi po godzinie 18. Nie mówi się z pełną buzią, tak przy okazji, pamiętajcie. Ale trafiliśmy w mega fajną miejscówkę. Tu po naszej lewej stronie jest takie pole kempingowe. Przed chwilą rozmawialiśmy tam z gościem. 80 euro za domek chcieli, ale mamy nocleg w innym miejscu w sumie. I mówił, że w to miejsce, no sezon kończy się w sierpniu, ale w to miejsce bardzo dużo ludzi przyjeżdża właśnie na początku października, żeby filmować i żeby obserwować czaple, których tu podobno całe mnóstwo ściąga gdzieś mniej więcej na samym początku właśnie października. Super miejscówka i nazwę tego miejsca tutaj, jakby ktoś chciał, wstawię gdzieś na ekranie. Chowam kamerę, bo wieje i trzeba czapkę trzymać. Tak wieje jak cholera, jakbym gdzieś nad morzem był, a to tylko jezioro. Natalia z przodu ciśnie. 10 km do celu. Jedziemy! Arkadiusz, gdzie ty się tam szwędasz? A szukam dzieci kukurydzy, ale nie ma ich tu. Wszędzie pełno pól kukurydzy, ale dzieci kukurydzy we Francji nie ma. O. I jesteśmy na miejscu. Dzisiaj nocujemy tutaj Le Toro Bleu. Jakoś tak się miejscówka nazywa. I tutaj jest też bar. Także zjemy sobie coś dobrego i zobaczymy, jak jeszcze jest czas i nie pada, to może sfilmujemy coś trochę te miasto. Myślę, że tutaj drona bym mógł puścić. W zależności od wiatru na razie jest ok. Ale najpierw zostawimy rowery i zameldujemy się właśnie w tym miejscu. A o cenach powiem za chwilę, ile to kosztuje za noc i do tego jakie tu mają jedzenie. Też na pewno pokażemy, jak będziemy jeść kolację i pokażemy wam naszą kwaterę Chateau. Dzisiaj dwójeczka zapraszamy na naszą kwaterę, nasze Chateau. Tak wygląda oto pokój. Jest jedno małe i jedno duże łóżko. Już tutaj graty rozlokowaliśmy i jest taka łazienka. Skromnie, ale wszystko co trzeba jest. Le Toro się nazywa miejsce i kosztuje 58 jurków. Także cena bardzo przystępna. Ziomeczki, póki mamy kilka promieni słońca, korzystamy z okazji i rzucamy drona w górę, żeby chociaż na chwilę zobaczyć, jak to miasteczko wygląda z powietrza. Kochani, mam nadzieję, że wideo z drona się podobało i zapraszam do środka na kolację. Idziemy, bo już czeka na nas kolacja, jest zamówiona. A co na kolację? Ja mam jakąś lasagne, a Natalia ma zamówiony makaron z warzywami. Opinie są tego miejsca bardzo dobre, jeżeli chodzi o jedzenie, także idziemy i próbujemy. Obiecałem pokazanie wam dzisiejszej kolacji, to pokazuję. Lasagna taka, zobaczcie, jak ona jest przyrumieniona.
I do tego jest trochę frytek, bo bardzo chciałem frytki. A Natalia ma tutaj makaron z warzywami i jest trochę jeszcze sałaty. Ale to wygląda jak takie ratatouille, trochę takie pomidorowe. To smacznego zajadamy i wypijemy jeszcze zdrowie wszystkich podróżników, tych obecnych, tych przyszłych. A dzień dobry, witamy serdecznie z rana. Tutaj kolacja była, teraz już jest takie śniadanie. Już Wam pokazujemy, co jest na śniadanie. Natalia ma takiego croissanta. I co tu jeszcze są? Migdały jakieś na górze. Nadzienie ma? Na razie nie. Nie ma nadzienia? Na razie nie ma nadzienia. A ja mam taką oto brioszkę. No mam ich 5 w sumie, bo za 2,50 było 5 sztuk. Także zajadamy. No i oczywiście nie obyłoby się bez opinii mojej na temat tej oto briochy tutaj. Briochette dokładnie to się nazywa. Taka drożdżówka właśnie z posypką. Fajne. Do śniadania idealne. Na śniadanie bardziej. Do tego jest herbata. Wczoraj marzyłem o herbacie. Dostałem kawę z nienacka. Dlatego dzisiaj wziąłem sobie herbatkę. Po śniadaniu zbieramy się i lecimy, bo około 60 km dzisiaj do przebycia. Normalnie, mili Państwo, zagubiony kot Hitlera to był. Nie wiem, czy widzicie. Spierniczył. Widzicie? Widzieliście, jakie ma wąsy? Skubaniutkie. Przerwa na takiej oto wiosce. Taka przelotowa francuska typowa. Zatrzymaliśmy się, żeby sobie coś zjeść, bo 15 km przebyte. I ja tu zauważyłem jakiś mega stary kościół. I się zastanawiam, czy to otwarte. Widzę, że tam drzwi są w sumie otwarte. To trzeba koniecznie wejść. O, furtka otwarta. Pięknie. No i chciałem to zobaczyć. Jak już jestem na takiej typowej wiosce, to chciałem zobaczyć taki typowy wioskowy kościół. Jak to wygląda w środku. Tutaj taka wiata z drewna. O, a tu co jest w środku? Można otworzyć? Można. A, dobra. Wystraszyłem się. Dobra. Zadzwoniło od razu. Wchodzimy do środka. I tak to oto wygląda. Co tu jest w ogóle? Jakieś dokumenty są? Co tu można się wpisać, czy co? Co to jest? Aha. To jest pewnie historia tego całego kościoła, jakaś data, 1857 tu widnieje. Nawet nie chce mi się tego na Google tłumaczyć. No. No i sufit taki jest. Oto drewniany. Spoko, a co tu my mamy jeszcze? O, zobaczcie. Zastawa jest. 44. Tu jest. Ktoś się wpisał. 23 do 98. To jest też 44. Coś. Nie wiem, o co tu chodzi dokładnie z tymi. To jest chyba jako ludzie, którzy. No tak, to jest jako na pochówek na to wychodzi. 1920-2001. No i z tej okazji chyba wystawiają takie tutaj oto talerze. I co? A, myślałem, że to można wejść, już się czaiłem, bo tu schody są, ale jednak nie. Zadzwonimy, da się?
No dawaj. Udało się. Ja to nie byłbym sobą, jakbym nie przywalił sobie w takim starym kościele dzwonem raz zarządzić. Coś ciekawego, coś innego, tego jeszcze nie zrobiłem, ale już mam to zrobione. Fajna miejscóweczka. I co chciałem powiedzieć, to jest to jeszcze, że jak się przejeżdża przez te wiochy wszystkie tutaj w okolicy, bardzo dużo ludzi uprawia swoje ogródki. Najczęściej, o tutaj będzie chyba dobry przykład, ale nie jestem pewny, czy to żywopłot. Nie, z tej strony muszę pokazać, bo tam jest żywopłot za wysoki. I proszę bardzo, tam jest oto cały ogródek i widzę, że z daleka wystają już pomidory. I co jest takie typowe tutaj, to mają właśnie pomidory, sałaty, ogórki, dynie, no i bardzo dużo owoców, głównie właśnie jabłka i to w takiej jakiejś jednej odmianie. Ale smaczne są, bo próbowałem. O, tutaj widzicie, a w sumie można i podejść bliżej. Tutaj widzicie, jest grusza. Nie wiem, co to są za gruszki, bo się kompletnie na tym nie znam. A tu z bliższa można zobaczyć sobie, o, tam jest więcej gruszek, widzę. A tutaj z tej strony są właśnie pomidory. No a jabłonie są co chwilę. Dobra, nie ma co gadać, siadamy i zajadamy śniadanko. A co mamy do jedzenia dzisiaj na przerwę? A mamy to, mianowicie jest jabłko, to jest właśnie jedno takie jabłko z tych jabłoni, o których wam opowiadałem. Naprawdę dobre są te jabłka. I tu mamy ser. Kolejny ser, próbujemy francuski, sekret zakonników. Zakonu w sumie, a tutaj mamy jeszcze takie francuskie pomidory do tego, bo pomyślałem, że fajnie będzie z serem pasować i bagietka, ale tym razem troszeczkę inna. A tak oto prezentuje się to w całości. Ja już sobie obkroiłem tutaj to z tego wosku i zajadamy. Gryz bułki. I teraz próbujemy ser. Dobry. Powiedziałbym, że to taki bardziej solidny camembert chyba. I teraz zagryziemy to francuskim pomidorem. O. Bardzo fajny, słodziutki. I takie śniadanie w takich oto za mną okolicznościach przyrody na francuskiej wiosce jest po prostu przepiękną sprawą. Jak mamy pogodę, a mamy, warto się tak sobie zatrzymać, żeby się pocieszyć tym wszystkim. Nie ma dokąd gonić, nie mamy się dokąd spieszyć. Mamy czas, wyjechaliśmy wcześniej. Trzeba się, proszę Państwa, delektować tą pogodą, delektować Francją, francuskim jedzeniem, bo myślę, że podróż rowerowa przez Francję zajmie nam około między 3 a 4 tygodnie i każdy region oferuje coś innego. Teraz jesteśmy w regionie Szampanii. Znacie to przysłowie wiocha zabita dechami? Proszę bardzo. Bez obrazy, to jest tylko taki żart, nagrywam, nie? Nie musicie szczekać. O, proszę bardzo. Wiocha zabita dechami. Żeby nie było. I to od długiego czasu. I kolejna rzecz mnie zaciekawiła na tej wiosce. A otóż zauważyłem jabłonie, o których i tak już tutaj dużo mówię. Ale
Pozgarniane te wszystkie jabłka pod drzewo. Macie jedno i macie drugie. I tu jeszcze ile tych jabłek jest na tych drzewach i nikt z tym nic nie robi. Przecież tu by tyle było jakiś super ciast, by z tego wyszło jakiś marmolad, dżemów, nie wiem, cokolwiek, ile by było, to pewnie tata Natalii by był zadowolony. Ile by było kompotów z tych jabłek, to kompotów to już można by było tu narobić chyba z 1000 słoików z tego. O, kraina jabłek. Jesteśmy w Szampanii. Naprawdę tego tutaj jest od groma. Wszędzie są jabłka. A to ciekawe, musiałem się zatrzymać, żeby wam to pokazać. Do góry nogami ktoś dał znak z nazwą wioski. A wioska nie jest do góry nogami, wioska w porządku jest. O, i jeszcze mamy mnóstwo słoneczników. Ogólnie słoneczniki towarzyszą nam całą drogę, cały czas słoneczniki i ostatnio właśnie wbiła się kukurydza. Także jedziemy wzdłuż pól słoneczników i kukurydzy. I dzisiaj wystawiają chyba tutaj gdzieś między wioskami jezioro Łabędzie. Co to będzie? To ile tych łabędzi tu jest w ogóle? Co to ma być? Na scenę wszyscy raz, dwa. Próba się zaczyna. 18 spektakl. Zatrzymaliśmy się w takiej miejscówce. Wlecą za chwilę 2 kawy. I ja zamówiłem sobie burgera. Pani powiedziała, że mi zrobi fajnego burgera. Fajna miejscówka naprawdę na przerwę nad jeziorem. Do tej pory mamy machnięte jakieś 40, tam chyba 3 km czy coś takiego. I wjechał burger. Tak jak mówiłem, pani zrobiła, ale te frytki wyglądają naprawdę dobrze. Zaraz je przetestujemy. Jak i przetestujemy burgera, tylko zajrzymy do niego. Bo widziałem, że pani świeże mięso smażyła i wygląda na świeże i też weźmiemy zaraz gryza. Testujemy frytasy z naszej klasy. W sumie, oj, coś mi się wydaje, że te frytki nie są smażone na oleju. Tylko one są smażone prawdopodobnie na smalcu, tak jak powinno być, tak jak przystało by na frytki. I to są frytki domowe. Cięte ziemniaki są. Inaczej to smakuje zupełnie niż mrożone. To są na bank domowe frytki. I teraz czas jeszcze na burgera. Ja sobie tutaj go tak chwycę. O. I biorę gryza takiego. Tylko żebym papiera jeszcze nie zjadł. Mega świeżutki. Tak na 3/4 wypieczony, bo takiego chciałem. Fajny sos. Pomidor. Jest cebula świeża w nim. Jest sałata i jeszcze trochę sera. Takiego, jak pani mówiła, fromage. Naprawdę bardzo dobre. Smacznego, jeżeli coś jecie, a ja zajadam się dalej burgerem tym oto tutaj. Deluxe chyba. O. Jesteśmy na wjeździe do miasteczka, w którym mamy dzisiaj teoretycznie nocować, bo jeszcze nie mamy noclegu, ale tak mamy wymyślone, że coś na pewno się znajdzie. I zobaczcie, co jest po drugiej stronie tego mostu. Ale czad. No czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Zobaczcie. Nie wiem, czy słyszycie huk w ogóle tej wody. Jaka tam jest kipiel! Kto by skoczył na bańkę? Rowery umyte jak nowe. Zobacz, panie Fabianie, jak twój rower umyłem. Mówiłem, że będę dbał o niego, mówiłem. No, obiecałem, że umyję. Jest z powrotem. Igiełka. Mucha nie siada. Jesteśmy w miejscu, w którym dzisiaj nocujemy, ale to pokażemy wam za chwilę naszą kwaterę. A teraz zbieramy się do sklepu kupić coś sobie na kolację, jakąś wodę na jutro, na start i może jakieś śniadanie, coś w tym stylu. Obiecałem, to pokazuję zakwaterowanie na dzisiejszą noc. Tu trzeba tą furtkę tak odkluczyć. To ogólnie pilnuje pies taki śmieszny z brodą tej całej posesji.
Już się poznaliśmy. O, tu zaparkowaliśmy rowery. Mamy stół na zewnątrz, żeby sobie zjeść kolację. Myślę, że może nawet kolację zjemy na dworze. A to jest nasz domeczek na dzisiaj. I wchodzimy. Co? Domek Baba Jagi. Domek Baba Jagi. Tak, zapraszamy i wchodzimy do salonu. Proszę, kominek mamy, jakby było zimno. Tutaj jest taki salon. I przechodzimy dalej. Proszę, jest oto kuchnia. Ja zaraz zabieram się za coś do jedzenia. Zrobię spaghetti z warzywami na dzisiaj. Tak sobie wymyśliliśmy, żeby było na szybko. To jest nasza sypialnia. I jeszcze do tego łazienka z prysznicem. Elegancko. Ile to teraz kosztuje, się zapytacie? Pieniędzy. O kurcze. A ile to kosztuje pieniędzy? To kosztuje 75 euro za dobę. Ziomeczki, kolacja zrobiona. Spaghetti warzywne dzisiaj. I do tego oczywiście sera nie może braknąć, musi być dużo. To jest Francja, kraina serem i co? I serem płynąca w sumie, sam ser niech będzie, nie? Ziomeczki, my już po kolacji, było mega pyszne. Oczywiście, że było mega pyszne, bo Arkadiusz gotował. Słuchajcie, chciałem jeszcze opowiedzieć taką historię, mianowicie z tą panią tutaj, która właśnie jest żoną tego ziomeczka, co go tutaj przyczailiśmy. Historia jest taka, jeździliśmy sobie tu po mieście i szukaliśmy właśnie zakwaterowania i w ostatnim gdzieś tam momencie Natalia wyczaiła, że jest tutaj jedna miejscówka. No to podjechaliśmy, nazwa była ukryta za krzakiem, a Natalia sprytnie to wypatrzyła. No i patrzę, jest numer telefonu właśnie na Google i zadzwoniłem pod ten numer, odebrał ziomeczek, ja mu mówię, panie, tutaj zakwaterowania szukamy, czy mówisz po angielsku? On mówi, że słabo. Wyszedł chyba na zewnątrz, bo zasięg miał kiepski. I ja tak macham do niego, mówię, patrz chłopie, ja tu stoję. No i on mówi, dobra, tego o co chodzi, ja mu przetłumaczyłem na tłumaczu, że szukamy zakwaterowania. On mówi, zaraz, zadzwonił do żony, zapytał się, jest domek na dzisiaj wolny, właśnie nasz ten domek tutaj, kwatera następna, chateau, jakby to nazwać. I mówi, że możecie sobie tutaj skorzystać, tylko musicie troszeczkę tak poczekać, bo żonka przyjedzie za jakieś tam godzinkę chyba czasu i wam tutaj wszystko pomoże, da co jest potrzebne, pościeli ładnie, pięknie, żeby to jakoś tam wyglądało i miało ręce i nogi. No i faktycznie ta pani, słuchajcie, przyjechała, pokazała nam tutaj. Cieszymy się w ogóle bardzo, to jest następna historia z pralką, bo cieszymy się, że mamy pralkę. Jeżeli chodzi o te wypowiadanie życzeń, co pamiętacie, o tej herbacie, kawie, ten moment, no to Natalia właśnie wypowiedziała niedawno życzenie na temat pralki, że przydałaby nam się pralka, żeby tak dobrze wyprać ciuchy, bo teoretycznie i praktycznie pierzemy ciuchy w zlewie na chwilę obecną. No i wypowiedziała to życzenie, przyjeżdżamy tutaj, raczej wchodzimy i patrzymy, pyk, jest pralka. No i ta pani Sofii, właśnie Oliwier to jest ten mąż, a pani to jest Sofii. No i Sofii mówi do nas, że słuchajcie, ja wam to wszystko tutaj pomogę ogarnąć, jak wy to wypierzecie, to przynieście to do mnie i ja te ciuchy wam w suszarce u siebie wszystkie wysuszę, ładnie poskładam i będziecie mieli to wszystko gotowe, bo jutro ona wybiera się, ma ostatni dzień zbiorów tutaj właśnie winogron, bo pani prowadzi, ma własną gdzieś tutaj winiarnię w okolicy i ma też winorośla i ostatni dzień jest zbiorów. Mówi, że była trochę bieda z tymi zbiorami z tego względu, że im tam wszystko pomarzło, ale nie jest źle. I ciekawostką też jest taką, że tutaj chodzi o jedno wino, mianowicie Pinot Noir. Ja zawsze myślałem, że wino Pinot Noir w sumie to jest tylko wino czerwone. Okazało się, że mają tutaj właśnie Pinot Noir, ale białe. Byłem mega zdziwiony, no i pani jeszcze powiedziała, że da mi gdzieś tam to spróbować, może później i tak dalej. Wymieniliśmy się oczywiście kontaktami, numerami telefonów i powiedziałem, że może tutaj kiedyś przyjadę, nakręcę właśnie jakiś film o tych zbiorach. Fajnie by było coś takiego zobaczyć, przeżyć, jak to wszystko wygląda, żeby też wam pokazać. No i następny sezon, tak teoretycznie jesteśmy umówieni, że jakby były
fajne jakieś tutaj zbiory w okolicach września czy coś i ja bym zadzwonił, powiedział, ma pani wszystko gotowe, jest tego winogrona, tak w ciul, jest, to przyjeżdżam i patrzymy i nagrywamy i fajnie by to też z drona wyglądało i wewnętrznie tak wejść w to wszystko. Dobra, ziomeczki, to by było dzisiaj w sumie na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zapraszamy oczywiście na kolejne. Dzisiaj zrobiliśmy 66 km, także dosyć sporo. Codziennie w sumie pobijamy rekordy. Na początku było to 47 km w pierwszy dzień przejechane. Później było to 60 km. 66 km jest dzisiaj. No i ciekawe, ile będzie jutro, ale myślę, że w tych samych okolicach właśnie zabieram się za montowanie tego odcinka i zabieram się również za planowanie trasy na jutro, żeby wszystko miało też ręce i nogi, jak to mówię. I co? Widzimy się w następnych odcinkach. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się, ziomeczki, i tradycyjne ciao spod chatki tutaj Baby Jagi czy Chateau francuskiego.